Dodge Charger, czyli jeden z samochodów, którego osiągi dzisiaj sobie zweryfikujemy. Samochodów do nadrobienia jest całkiem spora ilość, no bo do tego testu zaliczą się jeszcze samochody, które były dodane gdzieś tam we wrześniu. Także polecimy dzisiaj po kolei listą samochodów, jak one były ogólnie ogłaszane. Jeśli po obejrzeniu filmu stwierdzicie, że wam się podoba, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli podobają wam się moje treści, które tworzę, możecie zostawić subskrypcję. A jeśli chcecie mnie szerzej wesprzeć, możecie zakupić wspieranie, za które macie specjalne bonusy. Klasycznie sprawdzimy sobie jakość wykonania tych samochodów, próbujemy zgadnąć ich silnik, podamy sobie oczywiście ich specyfikacje, sprawdzimy dopracowanie świateł, typowy bartolowy test. Toyota Corolla, samochód bardzo popularny w Polsce ostatnimi czasy, zasilany jest silnikiem 1.8 Hybrid, generuje 140 koni, napęd naprzód waży 1,5 tony, ma 5 siedzeń, nadwozie sedan i nazywa się w grze Toyama Corona, jest to 42 pozycja na liście, kosztuje 147 900 PLN-ów. I tak wygląda POV z miejsca kierowcy. Jak widzicie, mamy tutaj nawet takie półkubełkowe fotele, nawet nie zwróciłem uwagi na to wcześniej. Z wyposażenia mógłbym tutaj wymienić dwustrefową klimę, ekranik, palanie prawdopodobnie bezkluczykowe, są tutaj analogowe leśniki pomieszane z cyfrowymi i skrzynia modelowo powinna być tutaj automatyczna. Nie jest ona automatyczna, według gry ta skrzynia jest manualna w ogóle. Normalnie, generalnie przy tym silniku powinna być skrzynia CVT, symulująca chyba 2 biegi generalnie, jeden tam do ruszania, coś takiego było, tak czy siak. Tak wygląda tutaj tył, tylna kanapa, są wymodelowane chyba jako pasy, tak, są. Troszeczkę ich tekstura się zlewa, ale to nic. Jedyne co mi jeszcze brakuje, jeśli to w ogóle jest na pewno hybryda, to liczniki też są nie z hybrydowego egzemplarza. Po co to jest tak wrzucone? O takie szczegóły tutaj zadbania nie było. Samochód dla wielu może okazać się nudny. Ja osobiście uwielbiam nudne samochody. Zróbmy sobie prezentację świateł. To są światła do jazdy dziennej, światła mijania, światła długie. Tak to wygląda z tyłu. Światła hamowania. Jest tutaj również zadbanie o podświetlenie tablicy rejestracyjnej. W momencie jak zrobimy sobie noc, widać bardzo dobrze. I światła wstecznego, kierunkowskazy tył, kierunkowskazy z przodu i na lusterkach również są. Przywracamy sobie dzień a propos kierunkowskazów, no to warte uwagi są unikatowe dźwięki, bo chyba nie ma ich w żadnym innym pojeździe. W ogóle też jest tutaj coś takiego jak limit obrotów na luzie i obroty przy wciśnięciu gazu na neutralnym biegu blokują się gdzieś tam mniej więcej nad 2000 obrotów. Taka Corolla, szczególnie jak jest w hybrydzie, może mieć coś takiego. Dźwięki silnika są z Audi A3, także dźwięk już nie jest taki unikatowy. Dźwięk klaksonu, jego systemy bezpieczeństwa, to jak tu już wyłączona przeze mnie kontrola trakcji ABS oraz sprawdzić czas 0-100. Ta Toyotka powinna rozpędzić się do setki w 9,1 sekundy. Ten samochód w ogóle nie chce za bardzo nawet zadrgnąć kołem, mimo że mam wyłączoną kontrolę trakcji. Tu mamy setkę. Co do prędkości maksymalnej, no to właśnie ją osiągnąłem. Jest to 180 km na godzinę. I przechodzimy do Poloneza. Tabelkę ogólnie ze spalaniem tych wszystkich samochodów puszczę wam gdzieś na końcu filmu. Jest to FSO Polonez Caro, w grze nazywający się FSA Caret. Pod maską siedzi tutaj, jak można przejść po emblemacie, silnik 1.6 GLI, który w grze generuje 82 konie, normalnie powinien 87, no ale to już taki szczegół. 5-biegowy manual, napęd na tył, waży ponad 100 kg, 5 siedzeń. Jest on 4. na liście pojazdów, kosztuje 10 000 złotych. W kolorze białym się wylosował. Pierwsze co sobie sprawdzimy to będzie interior, który niestety dalej jest troszeczkę obugowany. Za to działają tutaj takie rzeczy jak światła migaczy na desce rozdzielczej. Mamy tutaj typową z tamtych lat tapicerę, bardzo ładną. Z wyposażenia nie ma tutaj nawet radia. Mamy tutaj 4-stronny korbotronik, ochraniacz na słońce, też tutaj mamy taką łapkę, lameczki oczywiście gdzieś tam na dole. Przejdźmy sobie tu z tyłu jeszcze zobaczyć, są wymodelowane pasy, nawet zaciski, ma tu w ogóle dużo rzeczy, ma tu tekstur, co mi się bardzo podoba, na przykład te pasy nie zlewają się z fotelami, to też pewnie za sprawą tej tapicerki, ale to jest naprawdę ogromny plus jak dla mnie. Jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa, no to nie ma żadnych i nigdy w Polonezie nie było żadnych systemów typu ABS. Ja myślałem, że tak było, ale jednak nie. No to tak przepraszam, jak tam pisałem
kłamałem, czy mówiłem takie coś, no to myliłem się. Przejdźmy myślę do świateł. Jak ktoś mi też pisał, że światła przeciwmgielne powinny tu działać niezależnie od świateł mijania. Aktualnie, żeby włączyć światła przeciwmgielne, muszą być włączone mijania. Jest tu coś takiego jak światła dzienne. Są światła dzienne. Świeci się lampa, nie oświetla nic po prostu. Światło mijania wygląda dosłownie tak samo, tylko po prostu daje światło. Światło drugie jest po prostu lepiej podświetlone. Z tyłu światełka wyglądają tak. Światła hamowania, kierunkowskazów, tutaj na błotnikach, klakson. Dźwięki cichutkie, ale też są nowe. Czas sprawdzić jego czas sprintu do setki. W rzeczywistości powinien rozpędzić się do tej setki w około 16,3 sekundy. Zobaczymy jak jest normalnie. Łutututu. Okej, czas tutaj zdecydowanie może wynosić około 16 sekund. Wynik macie oczywiście na ekranie, a my sobie już możemy rozpocząć jednocześnie sprint do VMAX-u. No i potwierdzone jest to 156 km na godzinę. Next, no to jest Volkswagen Golf 6. Jest to wersja GTD, czyli dieslowska najmocniejsza. 2.0 TDI pod maską, 6 biegów w manualu, generuje 170 koni mechanicznych, napęd naprzód, prędkość maksymalna to 220 km na godzinę, waży tonę 300 kg, ma 5 siedzeń, jest 26 na liście pojazdów, kosztuje 50 000 złotych. Przejdźmy sobie do interioru. Co do interioru, no to na pewno tu się zmieniła tekstura liczników. Jest to na pewno tekstura liczników teraz już z silnika diesla. To również działają tutaj kontrolki kierunkowskazów. Oczywiście przypadkowy youtuber na ekranie multimedialnym, manualny shifter, dwustrefowa klimatyzacja. Hogaty zdradził, że tutaj w tej wnęce pod łokietnikiem są cup holdery. Generalnie też bardzo ładny model, osłony przeciwsłoneczne, lampki, lusterko wsteczne. Tak to tu wygląda. Też jak widzicie, te światła są generalnie jaśniejsze, przynajmniej są bardziej podchodzące pod taki niebieski kolor. Jest to chyba symulacja świateł ksenonowych, takich PCD. Tak wyglądają światła dzienne, są takie bardzo mało widoczne kwadraciki. Z drugiej strony mają bardzo fajny urok. Światła mijania to samo co dzienne, tylko dają światło. Światła długie tutaj za bardzo się nie zmieniają, oczywiście dają lepiej. Tu z tyłu to też wygląda ładnie. Też tu mamy podświetlenie tablicy, kierunkowskazy światła wstecznego, kierunkowskazy na lusterkach, kierunkowskazy z przodu. Tak to tu wygląda. Co do dźwięków, to brzmi on teraz o wiele głośniej niż brzmiał wcześniej. Oczywiście klakson. Taki sam jak w Poltku. No i dobra, pora zmierzyć czas 0-100. No i co, słońce zachodzi, my startujemy i uff. Okej, setka osiągnięta. Jeszcze chciałem tylko wspomnieć, że w rzeczywistości do tej setki rozpędza się w około 8,1 sekundy, co już na pewno mówiłem gdzieś na filmie. No i teraz testujemy VMAX. Już powoli skrzynia się kończy. Już zaraz będzie odczuwalny ten VMAX katalogowy 220 km na godzinę. Osiągnięty. No i nadeszła pora na Seata Leona, którym podobno został zmieniony tylko wygląd zewnętrzny, ale niekoniecznie, no bo jak widzicie, nie ma on już napędu na 4 koła, tylko napęd na przód, czyli w podwoziu też się coś zmieniło i warto to raczej sprawdzić. I co, generalnie ten Seacik bardzo fajnie jest wykonany, mi się bardzo podoba. No jeśli chodzi o jego statystyki, pod maską siedzi silnik 1.8 turbo, generujący 225 koni mechanicznych. Tą drogą jest to wersja, no chyba tak, Cupra R. Prędkość maksymalna wynosi 240 km na godzinę, ma on 6 biegów w manualu, napęd naprzód i waży tonę 300 kg. Bardzo podobnie jak Golf. W ogóle ma on 4 siedzenia, co jest dla mnie bardzo dziwne, bo mi się wydaje, że na luzie tutaj 5 osób wejdzie, no ale to za chwilę sobie zweryfikujemy. W grze się nazywa Sean Leon R, jest to 19 pozycja na katalogu, kosztuje 35 000 złotych. Teraz powinniśmy sprawdzić w sumie interior. Tak wyglądają tutaj liczniki. Mamy kierownice elektryczne, tutaj szyby, z tyłu też. Także no całkiem spoko wyposażenie. Mamy tutaj również wymodelowane pasy bezpieczeństwa. Też jest takie ładne obszycie tutaj foteli. Bardzo mi się ono podoba. Jest tutaj 5 siedzeń jednak, gdzie raz, 2, 3, 4, 5. Także jesteśmy oszukani. Mamy jedno siedzenie więcej w pakiecie. I to jest w sumie fajna alternatywa, jeśli nie stać was, nie wiem, na Golfa. Z zewnętrza na pewno podoba mi się tak. No znaczek, który jest bardzo ładny. Jest ramka na tablicę rejestracyjną z Seatem i emblematy na klapie, że to jest Sean Leon i ma 20
zaworów. Pora na światełka. Światła dzienne wyglądają w ten sposób, za to światła mijania tak samo, tylko że dają oczywiście światło. Światła długie doświetlenie drugim reflektorem. Światła z tyłu mijania wyglądają w ten sposób. Światła wstecznego, światła awaryjne. Przodu jednocześnie są tutaj na błotnikach. Tyle klakson. Wow, ty, jaki... Ej, bo wcześniej był tu klakson ten z Assetto Corsy, czy jak ja to nazywałem, że z gier mobilnych, nie? No to teraz już jest nowy tak jakby. Sam silnik też bardzo ciekawie brzmi. Co, systemy bezpieczeństwa, kompletny standard, jednocześnie maksimum, kontrola trakcji ABS i sprawdźmy, w ile rozpędzi się ten pojazd do setki. W rzeczywistości ten wynik jest to 6,9 sekundy. No dobra, myślę, że z odcinki on może być dość, no właśnie, mało dynamiczny start. Jak widzieliście, obroty spadły, ale za to setkę osiągnął dość szybko. 7 sekund mogło to być nawet mniej, mi się wydaje. Mam nadzieję, że nie muszę mówić o takich prostotach jak na przykład kręcąca się kierownica, no bo to już jest absolutny standard i każdy nowy samochód w PCD będzie to miał. Zobaczcie, za to jest szybszy od Golfa nawet. Osiągnęliśmy jego katalogowy VMAX 240 km/h, ale no z tej prędkości ciężko już tam wyhamować przed zakrętem. No i BMW E39. Generalnie z nią jest bardzo ciekawa sprawa, bo zamiast M5 to zrobili tutaj jakąś wersję S, bo ludzie tam ogólnie się buntowali, więc przywrócili jej te osiągi M5 i tak dalej, jeździ się tym samochodem fatalnie, także jedyne co sprawdzimy to w sumie czas rozpędu 0-100. W rzeczywistości to jest 5,3 sekundy. Jest setka, myślę, że na ludzie faktycznie te 5-3 sekundy mogło być. A my tymczasem z powrotem przenosimy się do Darłowa, do salonu i jest pierwszy event car na dzisiejszym filmie. Jest to Mercedes W211 z silnikiem 5,4 litra V8 z kompresorem generujące 439 koni mechanicznych. Jest to skrzynia automatyczna 5-biegowa, a napęd na tył waży tonę 700 kg i ma 5 siedzeń. Zacznijmy klasycznie od środka. Kolor biały pomieszany z czarnym. Fotele wyglądają tutaj w ten sposób. Bardzo fajna rzecz, jeśli chodzi o ogólnie ten interior. Jak w momencie, gdy zapalę światła, podświetla się wszystko. Podświetlają się i przyciski i jak widzicie liczniki. Poziom paliwa, który się podświetla, ale niestety nie działa. Zegarek, który też nie widzę, żeby działał. Działa tutaj również prędkościomierz, no ale to zobaczycie dopiero przy jeździe. Jak widzicie, mamy tutaj obrotomierz, który działa, kierunkowskazy, które wyświetlają się na desce rozdzielczej, temperatura, która też za bardzo nie działa. Jego światła dzienne wyglądają w ten sposób, światła mijania i światła długie, z tyłu światła wyglądają tak jeszcze światła hamowania, kierunkowskazy z tyłu i z przodu, jak widzicie na lusterkach. Jego klakson brzmi... Też nowy klakson, chyba w PCD, przynajmniej go jeszcze nie słyszałem. No i teraz jego dźwięki. Oho, dźwięki silnika same w sobie jakieś najlepszej jakości nie są, za to kompresor tutaj fajnie słychać. 4,7 sekundy do setki w rzeczywistości. Zobaczymy jak jest w PCD. Restartujemy. Bardzo szybko setka osiągnięta. No ale dobra, prędkość zablokowana elektronicznie na 250 km/h. PCD będzie to rozwiązane tym sposobem, że się po prostu kończy skrzynia biegów i mamy 250, no i potężny mocarz, bo jest to dwutonowy segment E, który ma pod maską silnik 6.2 V8, znowu z kompresorem, który generuje 707 koni. Jest to Dodge Charger SRT, tym razem wersja jest to 5-osobowa. Interior wygląda tak, wydaje mi się, że on jest o wiele lepiej dopracowany niż Mercedes, ma o wiele więcej tekstur. Fotele też są tutaj ładne, obszyte, z tyłu również tak to wygląda, mamy tu podgrzewanie, klimy nie widzę, klima jest za to z przodu, dwustrefowa, odpalanie bezkluczykowe, w większości rzeczach już o tym mówiłem, tutaj ładne obszycie deski rozdzielczej, oczywiście podświetlane razem z przyciskami liczniki, automacik 8-biegowy, o tym chyba nie wspomniałem, no i oczywiście działające liczniki, obrotomierz, prędkościomierz, no to później zobaczycie. Okej, spuszczamy ręczny. W ogóle też ciekawa sprawa, jak tutaj wchodzimy, to automatycznie mamy odpalone światła do jazdy dziennej. I co, pod światła mijania, odpalają się tu reflektory, światła długie, też ładnie się tu doświetlają. Tyłu piękny pasek się tu odpala, razem oczywiście z podświetleniem tablicy rejestracyjnej. Światła awaryjne, jak widzicie, maska tutaj z wlotem powietrza. Pięknie ten samochód się prezentuje. Klakson. To dźwięki silnika. No, kompresor tutaj słychać najgłośniej. Systemy bezpieczeństwa standard i maksimum
kontrola trakcji ABS i sprawdzamy 0-100. W rzeczywistości 3,8 do setki. Pierwsze BMW E92 pozostawione w tyle. Oj, nie zdajecie sobie sprawy, jaka to jest satysfakcja. No i co? Startujemy. Oszałamiająco szybko setka. Ogólnie mamy 300 na godzinę już. 315 jak osiągniemy, to będzie fajnie. Okej, może zdążę wyhamować? No nie. O, jeszcze się zablokowałem. No niestety rozpędzenie się tym samochodem do prędkości maksymalnej to jest kompletna śmierć. I generalnie wcześniej powiedziałem, że przepiękne jest uczucie w momencie, gdy zostawiacie pierwsze 92 z tyłu. No niestety na zakrętach sprawa się troszeczkę komplikuje, no bo w końcu jest to dwutonowy segment E, który w te zakręty wchodzi o wiele gorzej. Tu macie tabelkę spalania. Pamiętajcie o łapce w górę i subie. Ode mnie to tyle, cześć.